Niebinarność to na pewno pojęcie, parasol określający ludzką tożsamość płciową, a nie tylko ludzką zresztą podobno. No i w zasadzie nie ma tutaj jednej łatwej definicji, bo tyle ile ludzi, tyle opcji. Na początku myślałam w ogóle, że jestem trans, znaczy jestem trans, jeżeli jestem niebinarna, ale także w dosłownym kontekście, że myślałam, że będę identyfikować się jako mężczyzna, ale szybko mi przeszło i nie do końca wiedziałam, co mam z tym zrobić, bo już powiedziałam wszystkim, że nie identyfikuję się z żeńskimi zajmkami, że nie do końca czuję się kobietą i tak dalej. No i bardzo ciężko jest też walczyć o tę swoją możliwość szukania, kiedy jest się młodą osobą. I jakoś tak w gimnazjum zdałam sobie właśnie sprawę z tego, że mi się waha, a w liceum już wiedziałam, że to jest po prostu niebinarność właśnie. To jest trochę tak, że większość ludzi, z którymi się zadaję, to ludzie, których mimo wszystko jakoś tam sobie wybrałem. To są osoby, z którymi spędzam czas głównie dlatego, że się wśród nich odnajduję. I te osoby nie pytają o moją tożsamość, nie określają jej jako za trudną do zrozumienia. Moich zajęków też tak nie określają. I to dla mnie super ważne, bo na przykład moja rodzina miała z tym bardzo duży problem, ale nie bez powodu mam teraz rodzinę, która mnie kocha, czyli właśnie swoich znajomych, a nie tę taką biologiczną. Sytuacje rodzinne były dosyć ciężkie, zdarzały się naprawdę ciężkie sytuacje rodzinne. Sytuacje jak na przykład moja rodzina rzucała mi, że nie identyfikuje się z żadną konkretną płcią tylko dlatego, że nikt mnie jeszcze dobrze nie wyruchał i tak dalej. Ale teraz jest dużo lepiej. Moja mama też nigdy nie powiedziałaby czegoś takiego, myślę na trzeźwo, ani nic ten deseń. No i teraz mama jest 100% za mną, w sensie tak, że pojawia się nawet na protestach czasami i jest to bardzo miłe. No a reszta rodziny jest z wyboru, więc to bardzo przyjemna sprawa. Myśli samobójcze i w ogóle całe powiedzmy zaburzenia osobowości są często identyfikowane przez bardzo niefajnych lekarzy właśnie z samym skonfliktowaniem płciowym. A ja na przykład w liceum byłam hospitalizowana ze względu na to i ordynatorka naszego szpitala na przykład nie pozwalała nam mówić na siebie tak jak chcieliśmy być nazywani. Kazała nam używać imion, które mamy w dokumentach, że jeżeli ktokolwiek używał innego, to często na przykład był umieszczany w izolatce i miał zakładany kaftan. Przytłaczające była sama sytuacja społeczna, to, że istnieje w ogóle jakakolwiek nagonka, bo nawet jeżeli mnie personalnie, powiedzmy, nikt do tamtego okresu nie zaatakował ze względu na to, tak znałam ludzi, którzy dostawali. Jeden z moich przyjaciół w Orlando na przykład stracił 3 bardzo bliskich przyjaciół i bardzo, bardzo mnie to dotykało, że dzieją się takie rzeczy tylko dlatego, że ktoś chce kogoś kochać. O dziwo, Polska jest w tym okresie dla mnie dużo ważniejsza niż kiedykolwiek. Tak jak wcześniej czułem się bardziej kosmopolitą i byłem taki raczej bez granic i tak dalej, tak teraz czuję, że walczę o Polskę, czuję, że walczę o to, że to jest też mój dom, to jest też dom moich przyjaciół. Nie wiem, mam jakieś takie straszne wrażenie patriotyzmu ostatnio, mimo że kiedyś w ogóle bym tak o sobie nie powiedział, a teraz naprawdę czuję, że jestem patriotą i głównie dlatego, że faktycznie walczę o to, żeby móc kochać kraj tak samo jak wszyscy. Jeżeli za 5-10 lat nie będę w więzieniu albo w areszcie, w zasadzie za 5 lat chciałabym się widzieć po prostu, wydaje mi się, wśród tych samych ludzi, koło których jestem teraz, ewentualnie może w jeszcze bogatszym gronie. Trochę nie wiem, czy mogę coś dodać w zasadzie. Chciałabym być przy tych ludziach, przy których jestem w tej chwili i żeby nikogo nie musiało mi zabraknąć. Robienie takich rzeczy jest super ważne na ten moment, nawet jeżeli to już jest oklepany temat, no bo jakby flagi, zostawianie flag, no kto jeszcze tego w Warszawie nie zrobił. Ale no właśnie dlatego, że jeżeli to dalej, robimy to wszyscy na taką skalę, że to nie może być profanacja, że niczego nie profanujemy, że tęcza nie obraża. No skoro można zostawić flagę państwową, znicz i kwiaty pod Jezusem, bo tak, to powinno być móc zostawić również znicz i kwiaty w kolorach tęczy, a na to nam też nie pozwolono ostatnim razem. A osobom, które chcą nam powiedzieć, że działamy jakkolwiek źle, czy jest to przesada, w zasadzie nie mam nic do powiedzenia, bo nie wiem, dlaczego tak mówią. Niektóre osoby, na przykład, które ze mną rozmawiały, mówią, że boją się naszego działania, na przykład dlatego, że ich ojciec zaczyna reagować coraz bardziej skrajnie. Że na przykład boją się, że
rodzice wywalały je z domu za to, że identyfikują się z tą społecznością, która w tej chwili działa tak radykalnie. Tylko że bez radykalnych działań nigdy nie będzie o nas słychać, że te osoby, które i tak dostawały w domu, że te osoby, które robiły sobie na przykład krzywdę właśnie dlatego, że nie wiedziały, nie mają pojęcia, że jest ktokolwiek taki jak one na świecie. Te osoby dopiero teraz czują jakąkolwiek sprawczość dzięki osobom takim jak dziewczyny ze Stop Bzdurą, dzięki małym aktom solidarności, nawet sprejowanie na chodniku czy na ścianach, to jest 15 zł za puszkę sprayów. Dzięki takim sytuacjom osoba czuje, że nie jest sama. Ja idąc przez ulicę i kiedy widzę nawet flagę w oknie, to jest w ogóle rewolucyjne uczucie, że jeżeli zacząłbyś wołać o pomoc, to może ktoś by faktycznie pomógł. Znamy się z Margo bardzo krótko, ale jest dla mnie, jak i dla bardzo wielu osób bardzo ważna. No i bardzo ją kocham. Jest bardzo ważną partnerką w moim życiu. Moją też, ale też Łani oczywiście. I bardzo się cieszę, że na nią trafiłem. I mam nadzieję, że ona też się cieszy, że trafiła na mnie. Zatrzymania w ogóle są ciężkie, ale myślę, że to znowu, że to nie jest o mnie. Że mimo wszystko chodzi w tym o to, żeby wykorzystać jakoś ten czas, że nawet jeżeli to będą te 2 miesiące, to żeby jakoś cały czas w tym okresie działać, żeby się wspierać w tym wszystkim. Wiem, że ja bardzo bym chciał działać. Wiem, że to, co robię teraz, jest dla mnie super ważne, że nigdy nie czułem się tak sprawczy jak teraz, że faktycznie bardzo dużo się dzieje i dzięki temu, że poznałem bardzo dużo wspaniałych ludzi i bardzo dużo osób jest teraz przy mnie, to naprawdę czuję tę moc tej solidarności, o której do tej pory tylko słyszałem. Że do tej pory znałem mimo wszystko osoby raczej rozbite ze społeczności, które mimo bardzo ogromnych starań nie dawały rady się wspierać nawzajem. A teraz faktycznie widzę i znam osoby, które są w stanie być przy innych i które chcą się rozwijać, bo też wiadomo, w rozbiciu też trzeba się wspierać, ale nie można wspierać innych, jeżeli nie ma się przestrzeni na siebie.